A dzisiaj witam z sklepu Side One. To jest Wojtek. Wojtek, Miło mi, witam Państwa. który sklep Side One prowadzi od wielu lat i dzięki sklepowi Side One to właśnie podwórko na ulicy Chmielnej w Warszawie, przy którym się znajdujemy, było do niedawna najsłynniejszym podwórkiem w Polsce. Niestety, no tak trochę piję właśnie do tego, co się pojawiło na podwórku, bo teraz jest najsłynniejszym podwórkiem w Polsce nie ze względu na sklep Side One, tylko ze względu na mural, który tam się pojawił, niezwykle spektakularny. Czy myślisz, że pojawienie się tego, czy zauważyłeś, że pojawienie się tego muralu jakoś w ogóle wpłynęło na sprzedaż w sklepie płyt? No trudno mi to jeszcze tak ocenić finalnie, no ale widzę, że raz na parę tysięcy osób oglądających mural ktoś potrafi kupić płytę. No i dzisiaj w tym Side One chciałbym wyciągnąłem już z półeczek kilka płyt, które są tutaj nowościami i chcielibyśmy chyba je razem Wam bardzo polecić. Trio Pokusa. Płyta nosi tytuł Głowy. O muzyce zespołu Pokusa, tria, w którego skład wchodzą Tymek Bryndal, Nathan Kryszk i Theo Olter, skład bas, saksofony, perkusja. O tej płycie najładniej chyba napisał na okładce inny wydawca, Michał Turowski, Ropeworm Records. Pozdrawiam Cię, Michale, serdecznie. Płyty Michała? Nie mam niestety. Michał, trzeba to Trzeba to nadrobić koniecznie. W każdym razie Michał pisze o płycie Pokusy tak. Z jednej strony znajdziecie dziennikarzy, którzy piszą, że Pokusa odwołuje się do klasycznej free jazzowej szkoły lat 60. i pojawi się Albert Ayler. Z drugiej strony Unsound i młody krytyk piszący o post-jazzie i wszyscy będą mieli rację. Czy weźmiecie ten album do ręki w dniu premiery, czy w 2046 roku, wciąż będzie dobry. No to chyba można powiedzieć o prawie każdej porządnej płycie free jazzowej, prawda? W każdym razie mamy tutaj świetny krajowy produkt, który polecamy. Nie tylko fanom jazzu, prawda? Nawet w dwóch wersjach, chociaż nie wiem, czy to drugą jeszcze tutaj mamy. Następną w kolejce mamy tutaj płytę Horace'a Andy'ego. Jestem pewien, że muzyka dub i reggae zajmuje tutaj ważne miejsce i w sklepie, i chyba w Twoim serduszku, Wojtek, przyznasz. No tak, to jest ważny gatunek dla mnie muzyki z różnych powodów. Horace Andy jakoś kończy chyba 75 lat, jakoś coś tak czytałem ostatnio, więc wiek podeszły, ale jeszcze nie matuzalemowy, a to są z kolei nagrania jego chyba najwcześniejsze, tak? Zdaje się, on jeszcze tutaj miał naście lat. To chyba 7.1, 7.3, takie singlowe chyba zebrane. Singlowe z wytwórni Sunshot. Płyta wydana tutaj oryginalnie w 75 roku. Horace Andy, takiej muzyki zawsze warto słuchać.
Był Horace Andy, pozytywne wibracje, teraz jest Mark Grusain i wściekła, brutalna siła. Mark Grusain to jest, zdaje się, producent z Chicago i chyba taki nie najmłodszy nawet. No nie bardzo szanowany jakby za granicą. No, też zrobi bardzo dobre edity funkowe czy disco. O. Nawet mam przykład w sklepie. Ale w Polsce on jest taki jakby niedoceniany wśród klientów. Ja zawsze zamawiam, ale nie jest łatwo sprzedawać jego płyty, nawet jeżeli mają świetne w ogóle, świetny feedback poza Polską. No to jest nowy album Angry Birds na Lice, czyli Long Island Electrical Systems, świetną wytwórnię, która nie boi się rozmaitych wyzwań. No i tutaj jest to techno, no, jest to muzyka na pewno nie dla wielbicieli takiego ultra melodic tech house, czy jak teraz są takie modne gatunki, nie? Melodic wszystko teraz jest chyba, nie? A może. Nie wiem. To jest surowizny. W każdym razie to jest totalna surowizna, surowe maszynowe bity, surowy kwas 303, jakieś latynoskie presety, latynoskich rytmów, prosto, brutalnie, ale szczerze i to jest taka, myślę, że bardzo porządna i uczciwa muzyka na dzisiejsze czasy. Tak. Podobnie tutaj wydaje mi się, że taką muzyką na dzisiejsze czasy jest płyta Wspólna Sprawa Tymka Papiora, która istnieje w dwóch wersjach okładkowych. No tak, jeszcze jakimś cudem mamy, chociaż to jest dość nośna i popularna w Polsce. No, która wersja bardziej? Znaczy, obie chyba tak mniej Obie. więcej równorzędne. Tymek Papior jest perkusistą, jakby to powiedzieć. Ja bardzo kreatywnym. Niezwykle kreatywnym i wykorzystującym perkusję to w bardzo kreatywny sposób. Mamy to szczęście, że mamy w kraju świetnych jazzowych i eksperymentalnych i przeróżnych, wspaniałych perkusistów. No nie wiem jak to dokładnie opowiedzieć o tej muzyce. Jest też miejscami brutalna. Dużo szaleństwa na pewno. Występują MCs. Powiedz mi ile smarnie lat Kupię ci bilet, zaśpiał tak Trzeba wstać, zrobimy jak Brakuje czasu, że ja na za Powiedz mi ile smarnie lat Tak, i te nagrania właśnie ze 2-3, takie powiedzmy nawet bardziej tradycyjne w kontekście tej płyty. Niezwykłe bangery moim zdaniem. W takiej wersji singlowej w obiegu międzynarodowym mogłyby to być naprawdę duże hity. Trzymamy Sound kciuki. systemowe. Sound systemowy. Trzymamy kciuki za Tymka i bardzo polecamy tę płytę, bo jest zajebista jest po prostu. Tak. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Michel Houellebecq, znany pisarz francuski, przez jednych kochany, uważany niemalże za proroka na miarę Jamesa Ballarda może, przez innych krytykowany z pozycji różnych, może tak ostrożnie powiem. W każdym razie ważny pisarz, a to jest płyta, która oryginalnie wyszła w roku 2000. Jest to płyta, jak to określić, taki jakiś rock, nie? Dépassant les premières banlieues Il n'y a plus de temps Ni de lieu Les salariés quittent leur travail No, mnie urzekła, jak sobie przeglądałem oferty płyt, które mogę tutaj zamówić. Na pewno jest to rzecz dość melodyjna i bardzo francuska i tutaj aranżację i produkcję tutaj objął tej płyty Bertrand Bourgalat, który jest chyba takim, no nie wiem,
bardzo francuskim i bardzo znanym francuskim producentem. No dość znanym chyba, chociaż też go tak, ale miewałem płyty Burgalata i jak to z muzyką francuską, nie wszystkie rzeczy z Francji są takie bardzo nośne sprzedażowo, to mi się też tak trochę kojarzy. Puis nous avons marché dans une plaine droite, jonchée de corps sans vie, nus et rigidifiés. Nous étions côte à côte, sur une route A étroite. z kolei ja z tego sklepu dzisiaj wynoszę taką płytę. Jeff Brunner się nazywa artysta, a płyta to Four Corners Music of Jeff Brunner. Są to nagrania z 78 i 9 roku. Jeden jest to amerykański kompozytor, chyba tak to należy powiedzieć, muzyki współczesnej, o którym bardzo niewiele można znaleźć informacji. Chyba był ze swoich czasów, czy nadal jest dość niszowym artystą. Jest niszowy też, jak się rozglądałem, to się okazało, że parametry ma bardzo takie znikome oglądalności czy frekwencji płytowej, że tak to określę. A też niezwykle tutaj ciekawe te takie quasi-regowe, czy około-regowe numery. Tak, dwa około Reggae Falls i Leave Us Alone, i Reggae Falls z podtytułem A Flying Saucer Came Down and Burnt My Baby's Neck. Krótkie, 3,5 minutowe, ale bardzo interesujące spojrzenie na muzykę reggae. Niezwykle ciekawe i też zaskoczyło mnie to, że istnieje też 7 z tymi nagraniami, ale nie ma na nią popytu według Discogs. Aha. To jest dla mnie dość szokujące. Interesujące, interesujące. No w każdym razie całą pierwszą stronę zajmuje utwór Magic Mbira. To jest właśnie ten instrument taki, no się odbija wszystko jak w lustrze, ale Magic Mbira, niesłychany groove, niesłychane quasi-regowe eksperymenty, bardzo interesująca płyta. Zgadzam się, podpisuję się. Płyta została wydana przez EM Records, jest to japoński, zdaje się, label, tak? Tak, jest to japoński label i gdy znalazłem tę płytę u Wojtka, zacząłem przeglądać inne dostępne płyty z EM Records i znalazłem takie cudo. To jest po prostu prześliczna, przecudowna rzecz. Artysta pod pseudonimem Tapes, utwór się nazywa Summer Jam. I jest dokładnie tym, co mówi tytuł. Słonecznym bardzo utworem, takim down-tempo, wakacyjnym hitem chyba, no chyba tak trzeba powiedzieć. Takim trochę mniej typowym, może nagraniem też dla samego Tape. Bo to jest reedycja singla, który oryginalnie wyszedł nie tak dawno. Dobre kilka lat temu. Nawet nie jestem pewny, czy na tej samej wytwórni. A nowy tutaj utwór to jest Tapes featuring 7FO. Jest to live acid mix utworu Summer Jam i tego nam właśnie na lato potrzeba letnich jamów, lekko kwaśnych, słodko-kwaśnych zdecydowanie, więc polecamy te płyty, polecamy Side One. Do zobaczenia. Do zobaczenia.